Cześć, witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku czas na omówienie i zarys sylwetki modelu mojego Gagarina, który widzicie na ekranie. Więc nie przedłużając, zapraszam do oglądania filmu. Lokomotywa ST44 jest tak naprawdę radziecką lokomotywą o nazwie EUTZ M62, gdzie oznaczenie EUTZ oznacza skrót nazwy fabryki w Ługańsku, w której została wyprodukowana, a oznaczenie ST44 zostało już nadane w Polsce przez Polskie Koleje Państwowe. Lokomotywa doczekała się także kilku przydomków, gdzie najpopularniejsze z nich to Gagarin czy też Iwan. M62 jest lokomotywą spalinową z przekładnią elektryczną i była produkowana w latach 1965-1988. W zasadzie od samego początku była projektowana z przeznaczeniem do prowadzenia ciężkich składów towarowych. Początkowo Gagarin charakteryzował się mocą na poziomie 1472 kW, czyli w przybliżeniu około 2000 koni mechanicznych, a prędkość konstrukcyjna lokomotywy wynosiła 100 km na godzinę. W późniejszym okresie, po 2000 roku, dokonano bardzo znaczącej modyfikacji modelu, polegającej na wymianie silnika oraz prownicy na nowsze i wydajniejsze modele. Nie dość, że w lokomotywie zwiększyła się moc aż do 2240 kW, czyli około 3046 koni mechanicznych, to stała się ona przyjaźniejsza dla środowiska. Lokomotywę produkowano w wersji przystosowanej do tzw. toru normalnego oraz szerokiego 1524 mm. M62 posiadała dwa trzyosiowe wózki w układzie osi C0-C0, gdzie C oznacza 3 osie napędowe, a 0 oznacza napęd indywidualny każdej z osi, co daje nam łącznie lokomotywę wyposażoną w 6 osi napędzanych indywidualnie. Waga lokomotywy wynosi około 116 ton, a jej długość to około 17,5 metra. Jako ciekawostkę można podać, iż była ona stosunkowo nielicznie produkowana w wersji 2- i 3-członowej. M62 były eksportowane m.in. do NRD, Czechosłowacji, na Kubę, do Korei Północnej oraz na Węgry i oczywiście do Polski. Wyprodukowana łączna ilość to 3343 egzemplarzy, z czego, co warto podkreślić, do Polski trafiło aż 1190 sztuk. Lokomotywa posiada wiele wersji malowań, wśród których najczęściej spotykane to malowania niebieskie PKP Cargo, zielone oraz zielone z żółtym czołem. Na uwagę zasługują także malowania spółek Polmiedź Trans oraz Rail Polska. Z kolei do najczęstszych wizualnych modyfikacji należą wszelkiego rodzaju modernizacje oświetlenia, jak choćby reflektory popularnie nazywane wiadrami. Jedną z większych wad lokomotywy był silnik spalinowy, pożerający spore ilości paliwa i uważany za nieprzyjazne dla środowiska. W latach 70. i 80. XX wieku ze względu na szybki postęp w elektryfikowaniu linii kolejowych w Polsce oraz na dość nieprzyjazną dla środowiska samej konstrukcji ST44 lokomotywę zaczęto dość szybko wycofywać. Jednak w ostatnich latach deficyt na lokomotywy przeznaczone do prowadzenia ciężkich składów towarowych spowodował powrót do ST44. Dzięki temu przy okazji lokomotywa doczekała się znacznych ulepszeń i usprawnień, o których wcześniej wspomniano. A jej stosunkowa niska awaryjność i łatwość napraw spowodowały, że lokomotywę tę możemy do dziś często spotykać na polskich szlakach kolejowych. Więc zaczynając od funkcji, lokomotywa posiada światła białe zmienne z kierunkiem jazdy. Teraz zmienimy kierunek i światła gasną białe, zmieniamy z powrotem i znów mamy powrót do świateł białych w kierunku jazdy. Dobrze, to teraz może
Pokażemy funkcję F1 i F2. Jest to RP1, więc uwaga. Oraz drugi wysokotonowy. OK. Następną funkcją, jaką pokażę, to jest funkcja jazdy manewrowej, bardzo podobna do tej, którą mieliśmy w poprzednio omawianym modelu. Jeżeli wcisnę funkcję trójkę, prędkość maksymalna lokomotywy zostaje przeskalowana do 1/3 prędkości maksymalnej. O, tak jak teraz, ona już szybciej nie pojedzie, mimo że mam na maksa. Wyłączam trójeczkę i lokomotywa zaczyna przyspieszać. Tutaj właśnie widać właśnie ten profil, o którym wcześniej wspomniałem, ustawiony profil przyspieszania i opóźniania. Zobaczcie, jak ona wolno przyspiesza. Ale do tego muszą być dobrze wyczyszczone tory i same koła, żeby mogła się tak powoli rozpędzać. O, teraz dałem na maksymalną prędkość i się rozpędza. I stop. I teraz hamuje. Także tak wygląda profil modelu przyspieszania i opóźnienia w tej lokomotywie. Kolejną funkcją, którą pokażę, będzie funkcja F4. F4 w tym dekoderze ustawiony jest jako dźwięk sprzęgania taboru. Tak był dźwięk sprzęgania taboru. Następne F5 mamy dźwięk odhamowania lokomotywy. Tak. Następny bardzo ciekawy dźwięk jest to dźwięk wstępnego smarowania silnika przed jego uruchomieniem. Pod funkcją F7 mamy zapowiedź stacyjną pociągu. I wreszcie pod ósemką, troszeczkę inaczej niż w dzisiejszych nowoczesnych dekoderach. Przypominam, że ten dekoder ma około 9-10 lat. A w dzisiejszych dekoderach zazwyczaj uruchomienie w ogóle funkcji dźwiękowych odbywa się pod funkcją pierwszą. Tutaj w tym dekoderze jest ustawiony pod funkcją numer 8, także odpalamy funkcję numer 8. Sam dźwięk podczas rozruchu. Hamowanie. I wyłączenie lokomotywy. I oczywiście jeszcze prezentacja modelu z bliska, co zostało tutaj spatentowane. Ano zostały spatentowane te kratki, tutaj żaluzje, troszkę dach, niedużo, troszkę. Mam nadzieję, że to widać. Na żywo to w zupełności jest wystarczające i wygląda zdecydowanie na ciemniejsze niż wychodzi to na filmie. Wychodzi tak troszeczkę jaśniej, nie widać tej patyny zawsze. Z drugiej strony jest to samo, tak jak mówię, model jest bardzo ciężki. Wada modelu
No, są, zwłaszcza te zderzaki są totalnie przeskalowane, tak mi się wydaje. Ale zobaczcie, że naniesiony na nie został przeze mnie smar. Nie wiem, czy to zobaczymy. Spróbuję to pokazać. O. Widać smar naniesiony. Przybrudzone zestawy kołowe. Troszeczkę tutaj te pomarańczowe elementy przy zderzakach. No i tak się ogólnie prezentuje sam model. Jak mówię, nie ma praktycznie żadnych problemów z tym modelem. Świetnie jeździ, jest naprawdę super ciężki. No i sporo potrafi wagonów uciągnąć, także jeżeli chodzi o prezentację taką wizualną. Aha, co jeszcze miałem pokazać? Te gumki przyczepnościowe, o których wcześniej wspominałem. Tylko może rozświetlę troszeczkę. O. Powinno być lepiej widać. O, tu jest jedna gumka przyczepnościowa, na drugim kole druga i na drugim zestawie. Nie wiem, czy tak było oryginalnie, ale chyba tak. Gumki były na tych zewnętrznych osiach. Tutaj te koła. Ja zamieniłem te zestawy gumkowe do środka po to, żeby był większy zakres łapania ewentualnie prądu przy przejeżdżaniu gdzieś tam przez jakieś newralgiczne punkty, aczkolwiek krzyżownice mam spolaryzowane, więc takiego problemu nie ma, ale tak po prostu zmieniłem i na razie wydaje się, że przynajmniej to nie przeszkadza, a na pewno pomaga. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o taką wizualną prezentację lokomotywy. Zapraszam do podsumowania modelu. Teraz może kilka słów o samym modelu. Prezentowany przeze mnie model lokomotywy jest produkcji firmy Rocco o numerze katalogowym 62769 i w mojej kolekcji gości już 10 lat. Lokomotywa ST44 o numerze inwentarzowym 895 reprezentuje czwartą epokę modelarską i zakupiona była przeze mnie jako lokomotywa analogowa z gniazdem dekodera. Dopiero później została wyposażona w dekoder Zimo o numerze katalogowym M645R-ST44, gdzie dekoder posiada dedykowane dźwięki dla tego modelu. Prezentowany model ma zielone malowanie z wymalowanym dookoła żółtym pasem i posiada oświetlenie białe zmienne z kierunkiem jazdy. Jak można zauważyć, ta lokomotywa także została przeze mnie delikatnie spatynowana, ale myślę, że wymaga jeszcze pewnych poprawek w przyszłości. Lokomotywy tej głównie używam do składów towarowych, a sporadycznie do składów osobowych. Model ten jest dość cichy, a waga jego to aż 520 gram, co powoduje, że jest najcięższym modelem w mojej kolekcji. Posiada on aż dwie osie zaopatrzone w gumki przyczepnościowe, co w połączeniu z dużą masą sprawia, że jest moją najsilniejszą lokomotywą na makiecie, a to z kolei umożliwia bardzo płynną jazdę przy bardzo małych prędkościach z dużą ilością wagonów. Lokomotywę również wyprofilowałem ręcznie tak, aby jej maksymalna prędkość wynosiła 32 cm na sekundę, co licząc w skali makiety po przeliczeniu na naszą rzeczywistą skalę wynosi 100 km na godzinę. Profil lokomotywy obejmuje również ustawienie szybkości przyspieszania i zwalniania lokomotywy celem zasymulowania dynamiki ciężkich składów, co zostało pokazane w poprzednich scenach. Przy takim ustawieniu charakterystyki trzeba być stosunkowo czujnym i ostrożnie dobierać punkty hamowania składu. Nagrodą za to jest realnie wyglądający ruch składu. Model często spotykany jest na różnych makietach, a ja osobiście bardzo lubię tę lokomotywę. Przy standardowych procedurach czyszczenia kół i konserwacji nie sprawia żadnych problemów w użytkowaniu. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten model lokomotywy. Zapraszam do
kolejnych odcinków z serii o taborze. Zobaczymy, która będzie następna. Czy będzie to SP42, którą posiadam, czy EU07, czy ET22, czy też może BR42. Nad tym się jeszcze zastanawiam. Muszę zebrać odpowiednie materiały, fajnie to jakoś przygotować, ciekawie dla Was opowiedzieć, więc to wymaga troszkę czasu. Także trzymajcie się gorąco. Cześć.